Krishna 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 Namo Krishna Krishna Namo Namo Krishna 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 Namaste Saraswati Devi Paranam Dashkachari Shatara Jai Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shakta Om Aginati Nandasa Gyanatana Sharabhya Shri Nityananda Krishna Shakta Kum Kurti Vasana Rakhipatamaham Bani Shri Nityananda Panchaka Parivasatpasya Chapatana Dharana Vaishnavanam Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for coming and thank you for this opportunity of Nam Seva. Dziękuję, że przybyliście i dziękuję za tą możliwość wykonywania nama seva. And so we will try to speak something about Harinam according to our lowly level of realizations. Spróbujemy coś powiedzieć o Harinama na podstawie naszych niskich realizacji, kwalifikacji. And also according to the acharyas. Ale również na podstawie tego, co mówią acharyowie. And Prabhupada says a devotee doesn't speak that which he doesn't mean, which means whatever we speak will be according to what we realize, hopefully. Śrila Prabhupada mówi o tym, że nie powinniśmy mówić tego, czego nie mamy na myśli, więc mamy nadzieję, że będziemy mówili o tym, co zrealizowaliśmy w jakiś sposób. So this afternoon to speak about the holy name, taking the verse of the 12th canto, chapter 3, verse 52. Więc dzisiaj wybrałam werset z 12 kanto, tekst 52 z rozdziału. So I'll just quickly read the Sanskrit. Przeczytam krótko sanskryt. Kritte yadyayato vishnum chittayam yajito makai dvapare paricharyayam kalu taddharikirtanat. So whatever result, I'll read it and then you can translate it from there. Whatever result was obtained in Satya Yuga by meditating on Vishnu, in Treta Yuga by performing sacrifices, and in Dwapara Yuga by serving the Lord's lotus feet, can be obtained in Kali Yuga simply by chanting the Hare Kryszna Maha Mantra. Cokolwiek było do osiągnięcia w Satya Yudze poprzez medytację na Panu Vishnu, w Treta Yudze poprzez wykonywanie ofiar, w Dwapara Yudze poprzez służenie Panu lotosowym stopom Pana, może być osiągnięte w Kali Yudze zwyczajnie poprzez intonowanie Mahamantry Hare Kryszna. So in the purport, Srila Prabhupada speaks about, devotees of Srila Prabhupada to translate. They speak about the different methods of self-realization in the different ages. Więc wielbiciele, którzy kontynuują pracę Srila Prabhupada i tłumaczą objaśnienia do tego wersetu, odnoszą się do różnych systemów rozwoju duchowego w różnych wiekach. Which we already know actually, right? In the Satya Yuga, people lived for 100,000 years. And the method was meditation, or maybe 10,000 years. W Satya Yudze ludzie żyli po 100 000 lat, więc mogli sobie pozwolić na medytację, która trwała na przykład 10 000 lat. In Treta Yuga, people lived for 10,000 years. They would have yagya sometimes for 100 years, non-stop. W Treta Yudze ludzie żyli przez 10 000 lat, więc mogli sobie pozwolić na jagię, która trwała non-stop przez 100 lat. And in Dwapara Yuga was deity worship. That's why the remnants we can see still in India, the huge temples that cannot be built anymore. We don't have the skills. W Dwapara Yudze z kolei był bardzo rozwinięty system wielbienia bóstw, więc mamy pozostałości tego do dzisiaj. Widzimy wiele świątyń, wiele tradycji czczenia bóstw w Indiach do dzisiaj. And now we just talk a little bit about the Srimad Bhagavatam, because that's the 12th canto, right, the 3rd chapter. It's coming to an end right now. Ale pomówmy tutaj trochę o Srimad Bhagavatam. Tutaj mówimy o 12 kanto, o 3 rozdziale, czyli to jest tak naprawdę zbliżanie się do końca całego Srimad Bhagavatam. So after the departure of Krishna, the Bhagavatam, brilliant as the sun, arose to lighten up, to shed light and enlightenment on the people of Kali Yuga. Więc w momencie, kiedy Pan Krishna opuścił ten świat, Srimad Bhagavatam pojawia się, czy wyrosło jakby po to, aby
rozprzestrzenić światło dla ludzi w Kali Judze. So the whole of Srimad Bhagavatam speaks about incarnations, the original supreme personality of Godhead, the demons. Całe Śrīmad Bhagavatam mówi o najwyższej osobie Boga, o demonach, o jego rozrywkach, co się działo. Speaks about the devotees, fall downs, weaknesses. Mówi o wielbicielach, o ich upadkach, o ich słabościach. Speaks about battles, defeats, philosophy. Mówi również o bitwach, o różnego rodzaju porażkach czy przegranych i o filozofii. We also have Uddhava Gita, Mamy również Uddhava the Gitę, Bhasam of Krishna. która jest częścią wydarzeń z życia Kryszny. And as Srimad Bhagavatam comes to an end, we also know Parikshit Maharaj's life is coming to an end. I im bliżej zbliża się koniec Śrīmad Bhagavatam, wiemy, że tym bliżej jest też koniec życia Parikshita Maharaja. So the talks of different kings that are mentioned in Srimad Bhagavatam, it makes the narration very opulent, but it's not the goal. Więc różnego rodzaju wypowiedzi królów w Śrīmad Bhagavatam powodują, że treść jest taka bardzo bogata, ale to nie jest cel sam w sobie. The real goal is transcendental knowledge, renunciation and loving service to Uttama Shloka. Ostatecznym celem jest właśnie wyrzeczenie, jest miłosna służba i właśnie służba, tak jak jest powiedziana w Uttama Shloka. And we try to understand a little bit when the 12th canto starts. It starts with narration of different kings, how they are murdered, how slowly it degrades. They are murdered, low-class people take their place, their descendants go on for a while, they are murdered, then somebody else becomes kings, and like that, it explains the degeneration of Kali Yuga. I patrząc na treść, na narrację tego, co się dzieje w 12 kanto, na samym początku mamy informację o ostatnich królach, którzy zostają zabici, później pojawiają się ich następcy, którzy są już bardziej zdegradowani, oni również zostają zamordowani, pochodzą ich kolejni następcy, którzy jeszcze bardziej są niższej klasy. Jest przedstawiona taka właśnie proces degradowania się. And in the 3rd chapter, the earth is laughing at the conquerors, in between air quotes. I w 3 kanto, to jest w 3 rozdziale, to jest miejsce, w którym Ziemia, Matka Ziemia śmieje się z tych osób, które podbijają. And she's laughing, she says, see all these great kings who walked the earth, where are they now? It's on the list of names. I ona mówi, zobaczcie, gdzie ci wszyscy wspaniali królowie, którzy chodzili po ziemi. Oni już zostały z nich tylko imiona. They thought they could conquer me. They wanted to conquer me. And after thinking they had conquered me, they entered the sea, wishing to conquer the great waters. Po tym, jak oni sobie żyli, chcieli mnie podbić i myśleli, że mnie podbili. I później myśleli, że jak już mnie podbili, to będą chcieli podbijać też oceany i wodę. I co? Gdzie się oni teraz podzieli? And the 3rd chapter, it slowly progresses with the qualities, the symptoms of this Kali Yuga. I ten 3 rozdział, on jakby postępuje poprzez wymienianie cech czy takich znamion rozwoju Kali Yugi. And it's quite frightening. I jest to dość przerażające. Because what will be prominent is in Kali Yuga? Ponieważ co będzie dominowało w Kali Yudze? Cheating, Oszustwo, lying, kłamstwo, laziness, lenistwo, sleepiness, śpiulstwo czy ospałość, duża ilość snu, violence, przemoc, depression, depresja, lamentation, lamentowanie, bewilderment, oszołomienie czy fear, brak zrozumienia, strach poverty. i bieda. I think we all know that, right? We just look around, we see that. Jak się rozejrzymy, to wszystko to znamy tak naprawdę. And this suffering of human beings, it is very terrifying because nobody can do anything about it. I to cierpienie żywych istot jest tak naprawdę bardzo przerażające, bo nikt nie jest w stanie z tym nic zrobić. And why we cannot do anything about it? I czemu nic nie możemy z tym zrobić? This is also a verse in the 3rd chapter of the 12th canto. Jest również taki werset w 3 rozdziale 12 kanto. Time has decided so. Ponieważ czas tak zdecydował. Who is time? Kto jest czasem? Kalos me, Krishna says.
Kryszna mówi kalosmi. I am time. Ja jestem czasem. So that's why we cannot do anything about it. Dlatego nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić. So before we come to this verse that we just read, the verse before that is a very famous one. Więc zanim dochodzimy do tego wersetu, który dzisiaj przeczytałam, jest wcześniejszy, który jest bardzo słynny. Krishna is, Shukadeva Goswami is talking after enumerating all the evils of Kali Yuga. He says, Kale doshe nide rajan. This is a verse that a lot of us know. Ashtihi eko mahan guna kirtanadeva Krishnasya mukta sange parampajet. Więc Shukadev Goswami tuż wcześniej wymienia różnego rodzaju cechy, które wskazują na to, że pojawia się Kali Yuga, i potem wypowiada właśnie ten werset. Because before that, Maharaj Parikshit wanted to know the symptoms of this age of Kali. It must have been very depressing for him to hear all that. Ponieważ, czemu były te cechy wypowiedziane? Ponieważ Parikshit Maharaj zapytał się, jakie są cechy charakterystyczne tego, że pojawi się Kali Yuga. I kiedy je usłyszał, to musiało być dość takie wpędzające w depresję. So that's why Shukadeva Goswami said, but, O king, in this age of Kali, there is one supremely good quality. I dlatego Shukadev Goswami powiedział, ale królu, w tym wieku jest jedna wyjątkowo, najwyższa taka wspaniała cecha. Just by chanting the holy name of Krishna, Mukta Sangai, congregational chanting can lead one to the supreme destination. Tylko poprzez intonowanie świętych imion Kryszny, poprzez wspólne czy takie wzajemne, kongregacjonalne, tak? Kongregacyjne intonowanie świętych imion można trafić z powrotem do Kryszny. There's one of the verses in the third chapter that also says, that suffering human being in this age of Kali, on his deathbed, if he just remembers lotus-eyed Krishna, he will be saved. I jest też powiedziane właśnie w tym 3. rozdziale, że jeżeli taka cierpiąca osoba, cierpiąca istota, która w momencie śmierci przypomni sobie lotosookiego Kryszny, to w tym momencie jest zbawiona. But they won't do it. Ale taka osoba przecież tego nie zrobi. Everybody is looking for happiness. We know that, right? Wszyscy szukają szczęścia. Wiemy o tym, prawda? And it's completely normal because we are Satchit Ananda. I to jest całkowicie normalne, ponieważ jesteśmy Sat Chit Ananda. And we know also, with the realizations, Brahman, Paramatma, Bhagavan. Sat is Brahman realization, Paramatma is Sat and Chit. And Bhagavan is all three. It's a complete realization, Satchit Ananda. Więc wiemy też o tym, że Sat jest osiągnięciem zrozumienia na planie Brahmana, Chit jest i Brahmanem i Paramatmą, a Sat, Chit, Ananda to jest wszystko łącznie razem, kiedy przyjmujemy wiedzę i zrozumienie na temat Brahmana. And it's completely, totally normal that every single person on this planet Earth is looking for happiness, eternal happiness if possible. Więc jest to całkowicie normalne, że każde stworzenie żywe na tej planecie szuka szczęścia, wiecznego szczęścia, jeżeli jest ono możliwe. But Krishna says, having come to this miserable world of repeated birth and death, engage yourself in my loving service. There is no escape that this world will never be a happy place. Ale Kryszna mówi, że to miejsce, do którego trafiamy bez podjęcia się służby, oddania dla moich lotosowych stóp, to miejsce nigdy nie będzie miejscem szczęścia. So it is said, Krishna says himself, 4 kinds of people come to me. Więc We Kryszna know mówi, that also. 4 rodzaje ludzi przychodzą do mnie, wiemy o tym również. The one who is curious, the one who is in distress, the one who is in search of money, and the one who is in search of knowledge. Osoba, która cierpi, która jest ciekawa, osoba, która chce zysku i ta, która szuka wiedzy. And every one of us sitting here today has come because of one or more of these reasons. Każdy z nas, który tutaj siedzi, zwrócił się do Kryszny z powodu jednego lub więcej tych powodów. Many people in the world, they are also looking for the same thing. I wielu ludzi Most people actually. również szuka czegoś z tych rzeczy. Większość ludzi tak They naprawdę. want to be free of distress.
Chcą być wolni od niepokojów, They want facility of material comfort. chcą mieć różnego rodzaju zasoby do komfortu They materialnego. would like to be the know-it-all. Chcieliby być osobą, która wie wszystko. And then they would like the curiosity to be completely satisfied. I później chcieliby mieć zaspokojoną ciekawość. I mean, there are so many search engines on the internet, isn't it? Tak jak wiemy, że jest wiele Curiosity. różnych We're curious about things. wyszukiwarek, przeglądarek internetowych, dlatego, But- że właśnie jesteśmy ciekawi różnych rzeczy. But why doesn't everyone take to Krishna consciousness then? If they are looking for the same thing, we are looking for the same thing. Ale w takim razie czemu nie wszyscy podejmują się świadomości Kryszny, skoro wszyscy inni szukają tego samego, co my szukamy, czemu oni nie przyjmują świadomości Kryszny? Somehow or the other, we've had some kind of good fortune that we cannot trace. W taki czy inny sposób trafiło do nas szczęście, którego nie jesteśmy w stanie wyśledzić. It may be anything. To może być cokolwiek, Some past devotional activities, jakaś przeszła działalność duchowa, some meeting, some mercy with the devotee, jakieś spotkanie, jakaś łaska od wielbiciela, being around in a temple maybe, bycie somewhere. gdzieś w okolicach świątyni. Somehow or the other, we came in contact with that which can get us out of this material world. W taki czy inny sposób jakoś to się wydarzyło, że złapaliśmy kontakt z tym, co może nas wyciągnąć z tego świata materialnego. There is one verse in the Kali Santarana Upanishad. Jest pewien werset w Kali Santarana Upanishad. So I will just read it and you can translate. Listen to that which all Shrutis, the Vedas, keep secret and hidden. Słuchajcie tego, co wszystkie Vedy i Shruti i Smriti or Shruti. trzymają ukryte. One, they keep secret and hidden the way how we may cross the ocean of samsara, mundane existence of Kali. One ukrywają sekret, który zawiera sposób, aby przepłynąć ocean niedoli, ocean Kali. Merely by uttering the names of Lord Narayan, who is the first Purusha, Zwyczajnie poprzez wypowiadanie czy zwracanie się imionami Narayana, który jest pierwszym puruszą, we can shake off the evil effects of Kali. możemy strzepać z siebie, pozbyć się negatywnych efektów wieku Kali. And Narad Muni asked Brahma, so which name of Narayan are you talking about? Więc Narada Muni pyta się, Brahma is asking Narada Muni? Who is asking? Narad Muni is asking, because Brahma is telling that to Narad Okay. Muni in Kali Santarana Upanishad. Now, when he says Narayan is the name, so Narad Muni said, but which name of Narayan? Więc tutaj to jest rozmowa Narada Muniego z Brahmą i Narada Muni pyta się Brahmy, o którym imieniu Narayana mówisz? And Brahma replies, Brahma odpowiada, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Tak These, odpowiedział. yeah, you translate. So, and Brahma says, these 16 names are destructive of the evil effects of Kali. Brahma mówi, że tych 16 imion są czymś, co jest w stanie zniszczyć negatywne efekty istnienia Kali. There are no better means than this to be seen in all the Vedas. Nie ma innych środków niż właśnie ten, który można znaleźć w jakichkolwiek Vedach. There are no rules and regulations to chant this mantra. Nie ma żadnych reguł i zasad, aby intonować tą mantrę. It should be chanted always, irrespective of whether one is in a pure or impure condition. Powinna ona być intonowana zawsze, niezależnie od tego, czy ktoś jest w czystym, czy w nieczystych warunkach. Now it brings us to that question of yesterday also, So, which chanting? Because also it is said, even if we chant jokingly, negligently, it will give positive results. I to wraca nas do wczorajszego pytania, które zostało zadane, jakiego rodzaju to intonowanie musi być, ponieważ wiemy, że nawet intonowanie w słabej świadomości, czy jeżeli takie ono jest jako obraźliwe, czy żartobliwe, tak czy siak przynosi dobre rezultaty. But then we also understand there is chanting Nama Parad,
there is namabas, chanting in the clearing stage, and then shuddhanam. Ale wtedy też przychodzi ta wiedza, którą mamy, tak? Że jest namaparat, jest namabas, jest intonowanie z obrazami, jest shuddhanam, czyli intonowanie czyste. And the acharyas have talked a lot about the mood of chanting, the way one should be chanting, the mindset, the efforts one put in one's chanting. I acharyowie dużo mówią o tym, w jaki sposób powinniśmy intonować, z jakim nastawieniem powinniśmy intonować, z jakim stanem umysłu, z jaką intencją powinniśmy intonować. So obviously it cannot be that any kind of chanting will lead to the same goal. Więc oczywiste jest, że nie może być tak, że jakiegokolwiek rodzaju intonowanie zaprowadzi nas do tego samego celu. Or rather, all chanting will lead to the same goal, but it could take longer or shorter time. Albo może inaczej. Każde intonowanie doprowadzi nas do tego samego celu, ale może nam to zająć dłużej lub krócej. But this here, that verse that we just read from the Kalisantarana Upanishad, Brahma is saying we can cross the ocean of mundane existence of this Kali Yuga by chanting this mantra. Ale ten werset, który tutaj właśnie cytujemy, który wypowiedział Brahma, możemy przekroczyć ocean i jakby wyzbyć się wpływu obecnej Kali Yugi poprzez tylko intonowanie tej mantry. He doesn't say we'll enter Krishna's pastimes. Ale on nie mówi o tym, że dołączymy do rozrywek Kryszny. So basically what he's saying is pertaining to ourselves, our own, how do I say, advantage. Because we can cross the ocean of mundane existence, we shake off the evil effects of Kali just by uttering this mantra. But then where is Krishna in this? Where is loving Krishna in this? Więc widzimy w tym wersecie, że można przepłynąć ten ocean, można strzepnąć jakby z siebie, wyzbyć się z siebie wpływu wieku Kali, ale tak naprawdę gdzie jest Krishna? Gdzie jest tutaj miłosna relacja z Krishną w tym wersecie? Plus we come back to that basics. We come because of 4 different reasons, curious, distress, we just mentioned that. Więc tutaj wracamy do podstaw. Znowuż zadajemy to pytanie, czemu tu jesteśmy? Mamy te 4 rodzaje, 4 powody, które nas tutaj sprowadzają. Niepokój, chęć wiedzy i tak dalej. And that is being pious, coming to Krishna. I to jest takie bycie pobożnym, pobożne zwrócenie się do Kryszny. But still it's for our own benefit. Ale tak naprawdę nadal jest to działanie dla naszego dobrego rezultatu. And if we stay on that level, jeżeli zostaniemy na tym poziomie, it's okay because then we're good people. To w porządku, bo wtedy będziemy dobrymi ludźmi. We are pious people in the mode of goodness. Będziemy pobożni, w budzie dobroci. Good for the world, good to others. Dla świata, dla innych. But where is Krishna in this? Ale gdzie w tym wszystkim jest Krishna? That's why Gaudiya Vaishnavism is so rare. Dlatego Gaudiya Vaishnavizm jest tak bardzo, bardzo rzadki. We can also chant Hare Krishna and water weeds. Możemy również weeds. Weeds. Weeds is in water weed. When we chant Charitamrita. Okay, I understand. Yeah. Możemy również intonując Hare Kryszna podlewać chwasty. And those weeds can look like the bhakti lata. I te chwasty mogą wyglądać jak bhakti lata. And we may be watering that and stifling the bhakti lata. I możemy więc tak naprawdę podlewać te chwasty i tak przygniatać roślinkę bhakti. So how it will depend on our own honest sincerity, sincere desire. I co się wydarzy, będzie zależało tak naprawdę od naszego szczerego pragnienia. Of what is our goal. Od tego, jaki jest nasz cel. So we came to Krishna consciousness because of 4 basic reasons. Więc przyszliśmy do świadomości Kryszny z powodu tych 4 podstawowych powodów. Do we stay there? Czy tutaj zostajemy? Or do we want to be an associate of Krishna? Czy chcemy być w towarzystwie Kryszny? Prabhupada says we can see Krishna face to face in this very lifetime. Śrila Prabhupada mówi, że możemy spotkać się z Kryszną, zobaczyć Go twarzą w twarz w tym właśnie życiu. But what does it take?
Ale co jest potrzebne, żeby to zrobić? We cannot be doing our devotional practices, so la la. Nie And it możemy, will sobie fall in tak po place prostu, somehow, like a hippie, happy. nie możemy sobie tak po prostu wykonywać naszych czynności duchowych na zasadzie trochę tego, trochę tamtego, tak na luzie, może akurat coś się uda. Even Krishna says, for instance, in one of the verses of Bhagavad Gita, even if somebody commits the most abominable action, if he still pursues devotional practices, the person quickly comes back to his original position. Krishna mówi w Bhagavad Gicie również, że jeżeli ktoś dokona najbardziej ohydnego czynu, ale będzie powracał do działań związanych z bhakti, to bardzo szybko wróci na swoją poprzednią pozycję. But the problem with this is not that Krishna will not accept us, is once we commit any action, there's a reaction to that action. Ale problemem nie jest to, że kiedy wykonamy taki czyn, to Krishna nas nie przyjmie. Trudnością jednak jest to, że każde działanie przynosi reakcję. And the second thing is the desire to want to commit to do the same thing again in the near future. A drugi temat to jest to, że możemy mieć pragnienie, żeby popełnić drugi raz ten sam czyn w niedalekiej przyszłości. And it's not that Krishna will push us away, or the devotees will push us away, is we ourselves will lose the taste and we may go away. I to nie jest tak, że Krishna nas odepnie, czy wielbiciele nas od siebie odepną. Nie. Będzie tak, że my możemy stracić smak. I ponieważ stracimy smak, to sami oddalimy się od bhaktów czy Krishny. So why take the risk? Więc po co podejmować takie ryzyko? When we start chanting, Kiedy zaczynamy intonować, we know that from the first verse of Shikshashtakam, cleaning process. to wiemy z pierwszego wersetu Shikshashtaki, że jest to proces oczyszczania. And with that cleaning comes also an unveiling of our level of consciousness. I z tym procesem oczyszczania przychodzi również taki element odsłaniania się poziomu naszej świadomości. If our goal in devotional practices is to one day selflessly serve Krishna as he desires, then our real level of consciousness will become very clear to us. Jeżeli naszym celem jest to, żeby pewnego dnia szczerze służyć Krysznie w taki sposób, jak On chce, żebyśmy Mu służyli, to wtedy nasz poziom świadomości stanie się dla nas bardzo czysty, taki bardzo przejrzysty, bardzo wyraźny. And it might not be something very pretty. I to nie musi być wcale coś, co będzie coś ładnego. And it could take a lot of courage and honesty to accept us for what we are. I może to wymagać bardzo dużej ilości odwagi i szczerości, żeby przyjąć samych siebie takimi, jakimi jesteśmy. And that is a problem, right? Because being in this material world for so many lifetimes, it's a world of competition. I to jest taki problem, ponieważ jesteśmy w tym materialnym świecie tak wiele żyć, a to jest świat współzawodnictwa. And because we are used to competition, we want to be better than we are. We always try to project ourselves better than we are. I ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do tego współzawodnictwa, to zawsze chcemy być lepsi, chcemy być nawet chcemy być lepsi niż sami siebie sobie wyobrażamy. And we come to Krishna consciousness with the same mindset. I przybywamy do świadomości Kryszny z tym samym nastawieniem w umyśle. When we read the prayers of Bhaktivinoda Thakur, Kiedy czytamy modlitwy Bhaktivinoda Thakura, and he has lots of prayers, doing himself as a householder, and sometimes one of my friends told me I cannot read it, it's depressing. I wiele tych modlitw, one powstają na przykład w czasie, kiedy Bhaktivinoda Thakur jeszcze odnosi się do czasu, kiedy był osobą, która mieszkała w domu z rodziną, i jedna osoba powiedziała mi, że ja nie jestem w stanie tego czytać, to jest zbyt bardzo przygnębiające. It's depressing because that's where we are. To jest przygnębiające dlatego, że to jest coś, co wskazuje, gdzie jesteśmy. That entanglement. To uwiązanie. I don't know if you've ever, when I used to do deity worship, cooking for the deities,
in the Swiss temple. So each offering you have to put on a new fresh apron. And when I would come, there used to be, I don't know, 20 aprons or so, because there's not only you, there's many others, to wash in the washing machine. Więc nie wiem, czy macie takie doświadczenie. Ja kiedy zaczynałem wielbić bóstwa, dokładnie kiedy zaczynałem gotować, w świątyni, gdzie ja gotowałem, to było 20 fartuchów, około 20 fartuchów. Zawsze się zakładało świeży, czysty fartuch do gotowania, no i ja kończyłam gotować i kiedy chciałam wyprać swój, no to już było ze 20 do wyprania, żeby wsadzić do pralki. And those aprons, you have the, you know, how is that called? Like the strips, yeah, to tie up. They are thin, they are long, and when you wash 20, it gets entangled, insanely, like a big, huge knot. Kiedy takie fartuchy się razem pierze, wiecie, są te sznurki, które służą do wiązania z tyłu, no to jak się weźmie takich 20 fartuchów i wrzuci do pralki, no to te sznurki właśnie, one są długie i cienkie, one się strasznie plączą i powstaje taki wielki węzeł. Disentangle that would take me sometimes half an hour. I would want to cut it. I rozplątywanie tego czasami zajmowało mi z pół godziny. Miałem ochotę wszystkie odciąć. And so many times it came to my mind, that's my mind. That's me there. Wiele razy przychodziło do mnie właśnie to zrozumienie. To jest mój umysł, to jestem ja, ten węzeł. So, chanting Hare Kryszna will reveal my true self and the ability to honestly accept myself is already the first step, because it's called the science of self-realization. Więc intonowanie Hare Kryszna spowoduje, że to nasze wewnętrzne coś, tak, zostanie nam wyjawione i sama ta możliwość przyjęcia, zgodzenia się z tą rzeczywistością jest pierwszym krokiem. Because if I don't know me, I don't know myself, how do I start to work on myself? Where do I go? Jest to pierwszy krok w samorealizacji, bo jeżeli nie wiem, gdzie ja jestem, w którym miejscu zaczynam, to skąd mogę wiedzieć, gdzie dalej iść? And the other thing is, there's no equation in this spiritual practice, that there's an equation, I put a name in there, and whoops, comes out the pure devotee. It doesn't work like that. I do tego wszystkiego nie ma równania, do którego ja mogę podstawić swoje imię i na samym końcu wychodzi czysty wielbiciel. Nie ma takiej możliwości. All of us are individuals. All of us are personal persons. Our anarthas is not the same as two people do not have the same anartha. It's impossible. Każdy z nas jest inny, nie ma dwóch takich samych osób i nie ma dwóch zestawów anarta, które moglibyśmy właśnie połączyć jako idealne. To po prostu jest niemożliwe. And so when we understand this is where I'm at, so then what do I do? Więc kiedy zrozumiem, że to jest punkt, w którym jestem, to co robię? I try to chant Hare Krishna according to what the acharyas say. Now those 4 reasons why I joined, they start to fade in the background. Co zaczynam robić? Zaczynam intonować Hare Kryszna zgodnie z tym, co zalecają acharyowie. I te 4 powody, dla których zwróciłam się pierwotnie do Kryszny, one zaczynają znikać czy bledną. It's not about me anymore. I to już nie chodzi o mnie. There's a Supreme Personality of Godhead, He's a person. Jest najwyższa osoba Boga i On jest osobą. I can have a relationship with Him. I ja z Nim mogę mieć związek. And I will do, even though I do not know how it works, I will believe in the words of the Acharya and do what they ask Ja to try to get there. zrobię to coś, o czym mówią acharyowie, pomimo tego, że ja nawet nie wiem, jak to zrobić. Będę to robić po to, żeby dotrzeć do miejsca, w którym oni mówią, że do którego mogę dotrzeć. That hard work to try to get there is called acting on the Madhyama platform. I ta ciężka praca, która ma spowodować, żeby dojść do tego miejsca, to jest właśnie działanie na platformie Madhyama. Because again, you know, on the Madhyama platform we think we have to work very hard. Ponieważ na tej platformie Madhyama my myślimy, że musimy bardzo ciężko pracować. The Uttamadhikari thinks no matter what I do, I will never get there because I'm so fallen.
Uttamadikari myśli, że cokolwiek bym nie robił, to i tak się tam nie dostanę, jestem tak upadły. And a lot of time the Kanishta thinks I'm already there. A oczywiście Kanishta myśli, że ja już tam jestem. If only everybody would listen to what I have to say. Gdyby tylko wszyscy słuchali, co ja mam do powiedzenia. So anyway, but that hard work, that Madhyam platform is a platform where we try to get rid of anartha nivities. It's a platform of taking out all the impurities. Ale ten poziom madhyama, kiedy tą ciężką pracę wkładamy, to jest ten obszar, czy ten poziom, gdzie próbujemy przejść przez proces anartha nivriti, pozbywać się tych wszystkich nieczystości. Now this is also very vague. Take out all the impurities. I to też jest takie bardzo nieprecyzyjne, tak, że pozbyć się wszystkich nieczystości. So let's talk about Shravanam. Więc pomówmy trochę o Shravanam. It's the most crucial of all devotional practices, the ability to be able to listen properly. Możliwość słuchania to jest najbardziej ważny element ze wszystkich procesów bhakti. Możliwość właściwego, poprawnego słuchania. Once we were with Yamuna Devi before she left the world, and she was saying how one time Prabhupada was teaching a new bhajan. Raz mieliśmy możliwość przebywania z Yamuną Devi, kiedy jeszcze była na tym świecie, i opowiadał o tym, jak Śrila Prabhupada uczył jednego nowego bhajanu. And she was there, and a few of the devotees were around also. I ona tam była, było też kilku innych wielbicieli dookoła. And Prabhupada chanted a few lines, and he had a few, of his male disciples repeat after him. Więc Śrila Prabhupada intonował czy śpiewał parę linijek i prosił, żeby paru mężczyzn powtarzało te linijki za nim. I would have them repeat after him one by one, actually. And every time he would stop them after the first couple of lines. I prosił, żeby oni tak jeden po drugim próbowali powtórzyć to, co on powiedział, i on przerywał im za każdym razem po paru słowach. And then he stopped everyone. He came to Yamuna Devi, and she started to sing, and he let her sing. I przerywał każdemu, ale kiedy doszedł do Yamuny Devi, to ona zaczęła jakby intonować i pozwolił jej śpiewać dalej. And later, Yamuna Devi asked him, "Why did you stop them? Why did you allow me to keep on singing?" I potem Yamuna Devi zapytała się Śrila Prabhupada, czemu innym przerwałeś, a czemu mi pozwoliłeś śpiewać dalej? Prabhupada replied, "Because you heard properly, so you could sing properly." Prabhupada powiedział, dlatego, że ty usłyszałaś we właściwy sposób, dlatego mogłaś śpiewać we właściwy sposób. Now, we hear that. Atarsha Krishna Namadi, Nabhavat Gram Indriye. With these material senses, we have no access to that which is spiritual. I słyszymy, że poprzez te materialne zmysły nie mamy dostępu do tego, co jest duchowe. That's it? Yeah? I skipped the Sanskrit, sorry. To make it short. So, this Hare Krishna Mahamantra we hear is non different from the son of Maharaj Nanda. Is Krishna himself. Więc ten dźwięk Mahamantry Hare Kryszna, którą słyszymy, to jest nic innego, to jest nikt inny niż syn Nandy Maharaja Krishna. The Upanishads offering arati to Sri Harinam Prabhu, and his toes are shiny. It's almost a picture that the Upanishads give us. Upanishady robią arati, ofiarowują modlitwy do Harinama Prabhu, i jest opis jakby takiego błysku, blasku, niemalże postaci, która stoi przed nimi. And so that person is the mantra, living. Więc ta osoba, ta żyjąca osoba, to jest ta mantra. Then why do we have so much problems Więc when we're chanting? The mind is going everywhere like that. czemu mamy tyle problemów, kiedy ją intonujemy? Czemu nasz umysł odpływa? So when we chant Hare Krishna, who is hearing? Więc kiedy intonujemy Hare Kryszna, kto słucha? Kto słyszy? And that's very interesting. I to jest bardzo ciekawe. In the Sarata Darshini from Vishwanath Chakravarti Thakur, he says, unless Paramatma hears,
we cannot hear. Who is saying? Vishwanath Chakravarti Thakur. Vishwanath Chakravarti Thakur mówi o tym, że tak długo jak intonujemy i Paramatma nie jest w stanie usłyszeć tego, co intonujemy, to de facto my nie słyszymy. And he used the example. If we are sleeping, all our senses are turned off. I on podaje ten przykład, że kiedy my śpimy, to wszystkie nasze zmysły zewnętrzne są wyłączone. And it is said that the only sense that's awake is the sense of hearing. I jest powiedziane, że jedyny zmysł, który jest włączony, jest słuch. But he says, according to him, this is also turned off. Ale on mówi, że według niego ten słuch też jest wyłączony. But if there is a noise somewhere, Paramatma hears it. And then he awakens us with our sense of hearing. I kiedy jest jakiś dźwięk, jakiś hałas, to tak naprawdę Paramatma słyszy ten dźwięk i on wewnątrz budzi nas. So when I read that, I thought of some experience that I personally had. Więc kiedy ja to przeczytałam, to przypomniało mi się takie doświadczenie własne, które miałem. So many years ago we went to LA for 1 week only for Kirtan Seva, Nam Seva. Więc pewnego dnia udaliśmy się do Los Angeles na jeden dzień właśnie na Kirtan, na Nam Seva. So there's a minimum of 9 hours difference. Więc They are behind, obviously. Więc jest minimum 9-godzinna różnica w czasie do tyłu. So the day before the Kirtan, Madhava Prabhu, he was rehearsing with a few devotees, like he did here, the bedanga, the bass guitar, and Więc Madhava Prabhu dzień wcześniej z kilkoma innymi wielbicielami, tak jak tutaj właśnie, robił taką próbę, przysłuchiwali się jak grać na merdandzy, jak bas podłączyć. And they let us stay in the apartment for VIPs, which means there's a bedroom, a living room, a kitchen, but it's kind of small. I pozwolono nam mieszkać, przebywać w takim małym, powiedzmy, mieszkanku, gdzie jest taki pokój gościnny, jest sypialnia, mała kuchnia, łazienka, ale jest to raczej mała przestrzeń. And at 2 o'clock in the afternoon, all the devotees came, and they set up and they started to rehearse. It was so loud. I o 2:00 po południu wszyscy ci wielbiciele przyszli i oczywiście zaczęli tą swoją próbę przesłuchania i to było tak głośne. And then, especially you have a couple of kartals in a small apartment, it's ringing, it really breaks your ears. I oczywiście parę, nie jednym, tylko parę kartali razem w takim małym mieszkaniu, to dźwięczy, hałasuje, rozwala uszy. I was so insanely tired. Taka byłem wymęczona. I just needed to sleep. I never experienced that in my life before. Tak bardzo potrzebowałam snu. Nigdy nie odczułam tak ważnej potrzeby. It's like I had to sleep for the well-being of my life. Po prostu tak jakbym musiała się przespać, bo od tego zależało moje życie. And I went to the bed and I slept through the whole thing. I poszłam do łóżka, położyłam się, zasnęłam i przespałam całość. Did not hear anything. Niczego nie słyszałam. And normally I'm very vata. A small noise just wakes me up in the middle of the night and I can't get to sleep. Ja jestem watal. Odrobinny mały dźwięk, on od razu budzi mnie w nocy, ja się budzę i nie mogę spać dalej. Till today I'm so shocked and surprised. How did I sleep through that? I do dzisiaj jestem w szoku, jestem zdziwiona i nie wiem, jak to się stało, że ja tam to przespałem. So when I read that statement that all the senses turn off during sleep, it sort of made sense. I w momencie, kiedy to przeczytałam, że wszystkie zmysły w momencie snu się wyłączają, jakoś to zaczęło mieć dla mnie sens. Unless Paramatma hears, we cannot hear. I dopóki Paramatma nie słyszy, to my nie możemy usłyszeć. This Hare Kryszna Mahamantra is meant for the hearing of Paramatma. Więc ta Hare Kryszna Mahamantra jest przeznaczona do tego, żeby słyszała ją Paramatma. And when he hears, we are able to hear and make the connection. Not without him. It will never happen. I kiedy on ją usłyszy, to wtedy my będziemy w stanie słyszeć, będziemy w stanie być połączeni. Bez niego to się nie wydarzy. And the only way that he is willing to hear us is we act in a way to attract his attention.
A jedyny sposób, żeby On chciał nas słyszeć czy usłyszeć, jest to, żebyśmy działali w taki sposób, żeby to przyciągało Jego chęć słuchania nas. And that also Krishna says himself. How do we do that? I to też Kryszna mówi o tym, jak mamy to zrobić. Constant practice and determination. Stałe praktykowanie i determinacja. It's tiring. Jest to męczące. It's boring. Nudne. It seems dry. Wydaje się suche. Because we are used in this material world also, whatever we do, we get a reaction. It may be bad, but at least it's a reaction, it's a result. Ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w tym materialnym świecie cokolwiek robimy, jest jakaś reakcja. Może być nawet zła, ale jest jakaś reakcja. But for us, on our level, the desire to sincerely want to please Krishna by hearing is already a positive result. Ale dla nas tak naprawdę sama ta chęć, wola do tego, żeby robić wysiłek, żeby Kryszna chciał nas usłyszeć, to samo w sobie jest dla nas dobrym rezultatem. Is Paramatma who has heard us. Ponieważ Paramatma nas usłyszała. And when we try, and the mind is still running around, we realize also we are very helpless. I kiedy próbujemy i nasz umysł dalej lata na lewo i prawo, to dochodzi do nas realizacja, że jesteśmy bezradni. And what is helpless? A czym jest bezradność? It means I can't do anything. Oznacza to, że ja nie jestem w stanie nic And zrobić. from that platform, that chanting will be somewhat sincere because I can't control anything. I z tego poziomu, z tej platformy nasze intonowanie będzie chociaż odrobinę szczere, bo rzeczywiście nie jesteśmy w stanie nic So when zrobić. kirtan starts, Więc kiedy kirtan się zaczyna, every single person has the same responsibility as the lead singer. każdy z nas, każda osoba w kirtanie ma tą samą odpowiedzialność jako osoba, która prowadzi kirtan. It's about the mantra. Chodzi o mantrę. You know that Bhaktivinoda Saraswati Thakur would have people who do not know how to sing. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur miał osoby, które kompletnie nie umiały śpiewać, żeby śpiewały. He says because we do not have taste, we need the distraction of musical instruments and talent. On mówi, że ponieważ my nie mamy smaku, to dlatego potrzebujemy jakiegoś urozmaicenia, które uprzyjemni nam ten proces. When we sit together in congregation like that, every single person with the same goal, that's very powerful. Kiedy spotykamy się w takiej grupie, tak jak tutaj, w takiej społeczności, siadamy razem i każdy z nas ma ten sam cel, to jest potężne. We do not fail, that's not the test. I nie możemy oblać, to nie jest żaden test. How we keep going, that's a test. Testem jest to, jak dalej staramy się iść No do matter przodu. what, we just have to keep going. Niezależnie od tego, co się dzieje, musimy się starać iść do przodu. I will finish with why from Prema Vivarta by Jagadananda Pandit. Skończę tym, co mówi Jagadananda Pandit w Prema Vivarcie. Why does Nama not give results? Czemu nama nie daje rezultatu? The Lord answered, Pan odpowiedział: faith and conviction are the basis of everything. wiara i przekonanie jest podstawą wszystkiego. Because we lack faith, Ponieważ brakuje nam wiary, we do not attain the result. nie otrzymujemy rezultatu. The Lord continued, Pan kontynuował: dwelling within the heart, living in the heart. przebywając w sercu, The name, imię, the Lord himself, sam Pan w sobie, gives souls results according to their faith. daje duszom rezultaty w oparciu o ich wiarę. So when Krishna, who stays in the heart, now what does that mean also? I teraz co to oznacza? Again, Vishwanath Chakravarti Thakur says, dwelling within the heart, living in the heart means remembering Krishna.
przebywanie w sercu, czy takie właśnie szukanie dogłębne, tak, wgłębianie się w serce oznacza szukanie, czy właśnie zwracanie się do Kryszny. So by understanding, by taking a summary of all this, that first step in devotional practices, that first sincere step is 100% dependent on us. Więc podsumowując wszystko to, co zostało powiedziane, ten pierwszy krok, czyli wysiłek, on zależy 100% od nas. Krishna may be there, Kryszna będzie, the Guru is there, the devotees are there, the mercy is there, jest guru, są wielbiciele, jest łaska. but we may not take it. I czemu mielibyśmy tego nie przyjąć? It's like you bring the horse to water, but the horse has to want to drink it. Tak jak można przyprowadzić konia do wodopoju, ale koń wcale nie znaczy, że będzie pił. We have to be alive. Więc my musimy być żywi. Even when we chant in kirtan, Nawet kiedy intonujemy w kirtanie, mantra has Hare Kryszna and Rama. mantra ma Hare, Kryszna i Rama. They are each different personalities. Każde z tych słów odnosi się do innej osobowości. One time I was just talking to a friend, we were talking about chanting Hare Kryszna. Raz rozmawiałam ze znajomą lub znajomym i mówiliśmy właśnie o intonowaniu Hare Kryszny. And she said something that, funny enough, I also felt it was the same thing for me. I ona powiedziała coś, co dla mnie było dokładnie podobnym doświadczeniem. So you know how it is said that when we chant Hare Krishna, we should remember the names, we should try to hear the names. Więc wiecie, jak mówi się o tym, że jak intonujemy imiona, to powinniśmy się starać je tak usłyszeć, tak pamiętać o nich. And she said, Krishna is easier. Hare Krishna, Hare Krishna. It's like you see the word. And I said, my God, I feel exactly the same. It's like a hook. Krishna. Somehow, the mind is steady where Krishna is. By the time it goes Hare, Hare, Hare Rama, it's gone. For some reason. I don't know, for her and me, it seemed to be like that. Z jakiegoś powodu Hare Kryszna. Kryszna jest to słowo, gdzie mój umysł łatwo jakby jest skupiony. W momencie, kiedy te kolejne słowa się pojawiają, już jest Hare Rama, Rama, to w tym momencie mój umysł znika. I dla mnie, i dla niej to było podobne doświadczenie. Again, that's a personal experience. The name is personal, we are all personal, the interaction will be personal. Ale to jest, tak jak mówię, takie moje osobiste doświadczenie i tak samo wy jesteście osobami. Te imiona to są osoby, więc każde z naszych doświadczeń będzie indywidualne. And we also know we should put some utsaha, enthusiasm in whatever devotional service we do, right? I też wiemy, że powinniśmy włożyć do każdego działania, do każdej służby, jaką robimy, utsaha, czyli taki entuzjazm. So when we're sitting down in kirtan and chanting, we don't just like relax and Hare Krishna, Hare Krishna. We try to Krishna, pronounce, Bhaktivinoda Thakur had this chair made. Wiecie, że kiedy siadamy do kirtanu czy do japa, to nie powinno być teraz z takim niechęcią, tak? Powinniśmy robić wysiłek. Bhaktivinoda Thakur miał taki specjalny fotel stworzony do tego. It was out of cement, it's still there. Straight back. To jest taki krzesło czy fotel z cementu, z takim prostym oparciem. Because it starts from how we conduct ourselves also. Ponieważ to zaczyna się już od tego momentu, jak my prowadzimy siebie, swoje ciało. And that's what makes it easier for the mind to be focused. To jest coś, co wpływa na to, żeby umysł było mu łatwiej się skupić. And how we pronounce. I jak wypowiadamy. We're not trying to emulate the Bengalis or, according to the syllables, in Sanskrit you have cerebral syllables. Like Krishna is not actually Krishna, it's Krishna, something like Ra. I don't really know how to pronounce it, but the Indians sometimes they can do it. I mean, most of the time that's how they speak it. Więc nie staramy się też w jakiś sposób naśladować dźwięku czy dialektu wypowiadania tych słów. Tak na przykład niektóre słowa, czy w ogóle sanskryt ma takie dźwięki właśnie, których nie da się powiedzieć
w naszym codziennym polskim języku nie jest Kryszna, tylko Kryszna, tak jest inaczej, nie da się Cerebral. powiedzieć. Czyli są... Sanskrit is a language of sounds mostly. I sanskryt to jest taki język dźwięków. It's like when children are born, you have to find out how their name should start. They don't give a syllable, they give a sound. I wtedy, kiedy rodzi się dziecko na przykład, jest ten moment, kiedy wybiera się imię dla niego, to podawane jest nie sylaba, tylko tak naprawdę podawany jest dźwięk. Ta. Na przykład ta. Tattva something. I wtedy możemy zrobić Or ta coś. parijata something. I mean, that I know from the family. But it doesn't matter, you know, we don't have to imitate, we just have to do what we know, what comes to us naturally. Ale istotą tego, co mówię, jest to, że nie powinniśmy starać się imitować dźwięku, tylko powinniśmy robić to, co przychodzi dla nas naturalnie, szczerze. Prabhupada says, chant your own style and Krishna will be pleased. Why imitate? Śrila Prabhupada mówi, intonuj w swoim własnym stylu. Krishna będzie zadowolony. Po co imitować? I will stop here, maybe 5 minutes if anybody wants to contribute. Yes. Tu skończymy. Krótkie pytanie, Mataji. Mataji, you said that we're supposed to chant to attract Paramatma in our hearts, and I'm wondering how do we know that Paramatma is listening us? Because we may chant and maybe he is not listening and we only think that he is listening. Mataji, powiedziałaś o tym, że powinniśmy intonować w taki sposób, żeby przywołać czy zainteresować Paramatma. Skąd wiemy, że on słucha? If I would know, I wouldn't be here. Gdybym wiedziała, nie byłoby mnie tutaj. No, we just have to do it. Po prostu musimy robić Just to. to make an endeavor. We have po prostu wysiłek. the whole point is the effort, Główny punkt wszystkiego jest wysiłek. and the fact that we want to do it. Already he is hearing. I ten fakt, że w ogóle chcemy to zrobić, wskazuje już na to, że on słucha. Tomorrow I get up and I say, I want to chant good rounds. That's Paramatma. It's not me. I'm just covered by dull matter. Jeżeli jutro rano wstanę i pomyślę sobie, chciałabym wyintonować dobre rundy, to jest Paramatma. Bo ja jestem tylko zakryta martwą naturą. As long as we identify with the body, which may be till the time of my death, I will see things through these material senses. Więc tak długo jak będę utożsamiać się z tym moim materialnym ciałem, najprawdopodobniej do śmierci, tak długo będę odbierać świat przez moje zmysły. Any desire, sincere desire to want to do it the way the acharyas say we should do, it's not coming from us. Więc to pragnienie, żeby zrobić coś w taki sposób, jak acharyowie mówią, żeby to zrobić, to pragnienie nie przychodzi od nas. The fact that Madhava Prabhu is taught kirtan, we sit in kirtan and we think, I'm gonna try my utmost. I sam fakt tego, że tutaj zaraz usiądzie Madhava Prabhu i będzie chciał prowadzić kirtan, to samo to, że chcemy spróbować, ja chcę spróbować zrobić wysiłek, największy jaki mogę. The mind goes, we bring it back. And the fact that we keep coming back to kirtan, he must be hearing. I to, że nasz umysł będzie uciekał i będziemy spróbowali go ściągnąć z powrotem, więc ten sam fakt, że my próbujemy go ściągnąć z powrotem, musi wskazywać na to, że Paramatma słucha. Is it okay? Yes, Prabhu. I think the essential is what you mentioned on your beginning of the lecture about intention, that for whom actually we're doing, for ourselves or for Krishna. So I think this is very much connected to it. Yes, Wydaje się, że selfless. kluczowe jest to, co powiedziałaś, Mataji, na samym początku wykładu, że ważna jest ta intencja, czy robimy to dla Kryszny, czy robimy to dla siebie. Yes, thank you. That's right. Yes, Prabhu. Dziękuję. You? Na jeden z wykładów Śrila Prabhupada prosił, żeby podczas funkcjonowania wyobrażać sobie świat duchowy, czyli wymyśleć o świecie duchowym. During one of
the classes Srila Prabhupada asked or proposed that the devotees would imagine the spiritual world. Czy jeżeli komuś się to udało, czyli to znaczy, że Paramatma za tym słyszała? And if one makes it somehow, or it has happened to somebody, that does it mean that the Paramatma heard him or her? I don't really understand. So Prabhupada asked for devotees to imagine the spiritual world. Yeah. And if someone made it, Yeah, it but says wait. that during the chanting he was able to imagine the spiritual world, so it means that Paramatma heard wait. that. Which class was that where Prabhupada says, imagine the spiritual world while Pamiętasz chanting? może, który to był wykład, gdzie Srila Prabhupada mówi o tym, żeby... I would like to know that. Because one very clear thing, so you don't listen to Prabhupada's classes in English, do you? Więc nie słuchasz wykładów po angielsku, tylko po tłumaczonych słuchasz. You do? He listens, there are classes that are translated into Polish. There is a Yeah, but he Polish- doesn't listen to the English one. Yeah. No. No, because he doesn't understand Yeah. English. Because one very important instruction that we have from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is we do not imagine. Because what we will imagine is through our senses. We have no idea. Mataji pyta o to dlatego, że jedną z takich ważnych instrukcji, którą mamy od Bhaktisiddhanty Saraswatiego, to jest to, żeby sobie nie wyobrażać, bo wyobrażanie to jest coś, co odbywa się ze zmysłów tak naprawdę. My nie wiemy, jak jest w świecie duchowym. Our process is descending, Nasz not proces ascending. jest taki schodzący, zstępujący, a nie odwrotny. So it's revealed to us. It's within the heart, it's revealed. Więc on jest nam jakby objawiany wewnątrz serca, jest nam pokazywany. And when it's revealed, we won't even know it's happening. I kiedy on jest nam objawiany, to nawet nie będziemy wiedzieli, że to się dzieje. Because now when you say imagine, so I'm in control. Bo kiedy mówimy, kiedy mówisz wyobrażam sobie, to by wskazywało na to, że ja mam kontrolę nad tym. Krishna is infinite. A Kryszna jest zupełnie niekontrolowalny. He has no front, no back, On nie ma ani przodu, ani tyłu. no inside, no outside. Nie ma wnętrza, zewnętrza. How do we imagine such a person? Więc jak mamy sobie wyobrazić taką osobę? How can we imagine the spiritual world? Więc jak możemy sobie wyobrazić świat duchowy? Yeah, I mean, I think it's clear. Yes, Prabhu. I mean, wait a second. Does it satisfy you, or Czy taka odpowiedź ci... I cannot. I don't want to say more because it's very, very that fine line between. How do I say? It's easy to be sahaja. Nie chcę mówić więcej na ten temat, bo taka cieniutka linia pomiędzy tym można wejść w obszar sahadżi. Easier than we think. I jest to bardzo łatwe, łatwiejsze niż nam się wydaje. And it is said that we do what we have to do when Krishna, He, the infinite, comes to us. We won't be able to hold it with this material frame. Jest powiedziane, że my robimy, czy powinniśmy robić to, co należy robić, i kiedy Kryszna do nas przyjdzie jako ten zupełnie nieokreślany, w ogóle nieogarnialny, tak, to w tym momencie to ciało, ta rama materialna nie będzie w stanie tego utrzymać. And right now we want Paramatma to hear because we want to be able to hear. A w tej chwili Thanks to Him we can hear. But that's not our goal. chcemy, żeby Paramatma nas słyszała, bo chcemy my słyszeć, a ostatecznie to nie jest cel sam w sobie. Our goal is the spiritual world with Krishna. A celem naszym jest świat duchowy z Kryszną. I mean, is it okay, Prabhu? W porządku? Yes, Prabhu. Przypomniało mi się opisy Brahma Samhicie, że bardziej o to, co Brahma opisał, świat duchowy, może być to pomocne w tym kontekście, jeżeli już chcemy. I remembered that the verses that
Brahma says in the Brahma Samhita, somehow they describe the spiritual world, so somehow it can be helpful as a level of meditation. Yes, of course. But you see, when we chant Hare Krishna, what we're trying to do is listen to the mantra. And once we are cleansed and we reach a certain level, we don't even have to meditate. It's gonna appear Tak, on ale its own. to, co my chcemy zrobić, to my chcemy przede wszystkim usłyszeć mantrę, ponieważ w momencie, kiedy ten proces się odbędzie i my rzeczywiście usłyszymy mantrę, to nie będzie nawet potrzeby żadnego wyobrażania, czy medytacji, czy przygotowywania się, bo w tym momencie wszystko zostanie nam, takie polskie piękne słowo, We objawione. just have to be careful not to want entertainment for our mind. Po prostu musimy się starać, żeby nie wpaść w pułapkę, że spróbujemy szukać jakiegoś takiego zajęcia, przyjemności dla naszego umysłu, I'm not saying, rozrywki. you know, I'm saying when we're chanting Hare Krishna, the sadhana is to hear what we're chanting. Mówię po prostu to, że kiedy intonujemy Hare Kryszna, to sadhaną intonowania jest słuchanie. Otherwise, you know, yeah. I also read Krishna book and sometimes the whole day one particular pastime is in the mind. That's nice. Ponieważ ja też czasami czytam Krishna Book i jakiś określona rozrywka jest w moim umyśle przez cały dzień i to jest wspaniałe. Yes, then that's okay. We should be doing that. I super, to powinniśmy robić. Yes, Madhava, you have to say. Srila Prabhupada says that the chanting of the Hare Krishna mantra is not an artificial imposition on the mind. Śrila Prabhupada mówi o tym, że intonowanie Mahamantry Hare Kryszna to nie jest sztuczne, zewnętrzne narzucenie czegoś na umysł. If the thoughts of Krishna and these pastimes come naturally, then it comes naturally. That's very nice. Jeżeli myśli na temat rozrywek Kryszny przychodzą w taki samoistnie, w naturalny sposób, to jest bardzo fajne. But it's not like, okay, this part of the mantra, I'm going to think of this pastime of Krishna, the other part of the mantra where it goes high, I'm going to be thinking of Radha and Krishna doing, you know, the other pastimes. This is not the way it works. This is artificial. Ale takie działanie, że tutaj teraz będę sobie wyobrażał taką rozrywkę, a później, kiedy bardziej się rozkręcę, będę sobie wyobrażał jakąś inną rozrywkę, że to są działania takie sztuczne, zewnętrzne. Tak, to nie tak działa. Sorry. Yeah, Prabhupada says, you know, we need, the whole process starts with Shravana. I Śrila Prabhupada mówi, że cały proces rozpoczyna się ze Shravana. So if the quality of our hearing is not proper, then nothing is going to happen. Więc jeżeli jakość naszego słuchania nie jest właściwa, to nic się nie wydarzy. Nothing will happen in the chanting. Nic się nie wydarzy w intonowaniu. So we just need to learn how to listen sincerely and chant sincerely and leave everything up to Krishna. Więc If we musimy po call it prostu, sincerely, then he will reveal himself If he wants. if you want. więc wobec tego musimy tak szczerze słuchać, szczerze intonować i jeżeli to będziemy robili we właściwy sposób, to Kryszna objawi nam się, jeżeli będzie chciał. Yes, Prabhu. This is Prabhupada saying. Yes, it's on Cytuję Prabhu. tylko Prabhupada. So sadhana is to chant and hear and think of what? Nothing? Nothing. Nothing? Więc You hear. sadhana jest taka, żeby Yeah, intonować, słuchać i myśleć o czym. That's O why niczym. it's O niczym? Jak to? easy. That's why it's easy. Prabhupada said the mind is always thinking about something. It's impossible. Yeah, but we try to hear. That's a practice. That's why it's so difficult. Więc Śrila Prabhupada tutaj mówi, że Śrila Prabhupada powiedział, że nie ma możliwości, żeby umysł o niczym nie myślał i Mataji odpowiada, że tak, dlatego powinniśmy słuchać, że to jest to zajęcie dla umysłu, ono słucha. Actually, in one purport of Bhagavatam, he says we should chant in pranayama. Tak naprawdę w jednym miejscu Śrila Prabhupada Yes. w jednym z objaśnień Śrila Prabhupada mówi o tym, że powinniśmy intonować w pranayamie. We do a lot of programs with yoga people and they like to own. Prabhu, when you chant, when you're speaking the whole time, it's very distracting, so I'm sorry. Więc on mówi o tym, że w pewnym momencie
my podróżujemy czasami po różnych jogicznych studiach i takich imprezach i tam oni często lubią sobie medytować. And Om is Brahman. I Om to jest Brahman. And so we have to start with them with this oming, Om, Om. Więc zaczynamy, czy musimy z nimi zaczynać tym takim omowaniem. And that's the primeval, the first sound that from which creation started. We learn that from the Bhagavatam. I z Bhagavatam wiemy, że to jest ten dźwięk, od którego całe stworzenie miało miejsce, miało początek. And the first element that came from Om is ether. I pierwszy element, który zradza się z Om, to jest eter. And so when we vibrate Om with all these people, properly in pranayama with the chakras aligned and you feel the space. You hear nothing except the vibration and you feel the space that has been created. Więc w momencie, kiedy intonujemy w ten sposób Om, we właściwy sposób, złożeniem wszystkich czakr, to zaczynamy odczuwać przestrzeń. Nie słyszymy, tylko zaczynamy odczuwać przestrzeń. Now coming to what Prabhupada says. I teraz wracając do tego, co Śrila Prabhupada mówi. When we sit in lotus, Kiedy siedzimy w kwiecie the lotosu, chakras aligned, z czakrami ułożonymi we właściwy sposób, deep breath, głęboki wdech, Hare Kryszna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You don't think of anything. For me personally, what I see is the mantra. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Try it. Więc to nie jest coś, o czym Krishna is Krishna. Krishna. Yeah. It's Krishna. It's he. It's him. If you're not feeling the sound vibration, then you're not feeling Krishna. What are you saying? The mantra is not the mantra. So do you think about Krishna? I don't If think you No. feel so. it, when you feel it, you think. Prabhupada doesn't say think about Krishna. Więc Prabhupada pytanie tutaj says jest, czy listen to the Prabhu mantra pyta, sincerely. o czym myślisz, kiedy pojawia się ta Because the mind, mantra. I tutaj Prabhu mówi, że ja o niczym nie myślę. The Ja, mind- jeżeli słucham dokładnie tej mantrze, to ja wtedy nie myślę, tylko ja słucham i intonuję. the mind is still material. Więc umysł nadal jest materialny. It will not be Krishna. It will be a shadow of Krishna, as we will be thinking. Krishna To będzie doing what? Kryszna, to będzie cień Kryszny. O czym my będziemy myśleć? If we are actually seeing pastimes of Krishna, we wouldn't be alive. Bo jeżeli byśmy rzeczywiście widzieli na przykład rozrywki Kryszny, I mean, try to to nie understand. żylibyśmy już tutaj. Spróbujcie to zrozumieć. This finite, which means very small atma, 1/10,000 part, the tip of the hair, that's what I am. Ten ociupinek, okurzynek, czyli 1/100,000 czubka włosa, to jest to, kim ja jestem. Suddenly comes in front of the person who has no back, no front, no inside, no outside. I ta odrobinka nagle staje przed osobą, która jest, nie ma przodu, nie ma tyłu, nie ma środka, nie ma zewnętrza. This mortal frame would die. To ta materialna, śmiertelna rama, ona umiera. I mean, for a person like me. Przynajmniej dla takiej osoby jak ja. For the realized souls, it's different. I don't know how it works. Dla dusz zrealizowanych pewnie to działa inaczej, nie wiem jak to działa dla But nich. this is a very, very important first basic thing. Try to hear. Once one girl wrote to Srila Prabhupada, Prabhupada, how should we chant Hare Krishna? To jest naprawdę bardzo ważna rzecz, o której tutaj teraz mówimy. Raz pewna mała dziewczynka napisała do Śrila Prabhupada, Śrila Prabhupada, jak powinniśmy intonować Hare Kryszna? And Prabhupada replied, you should chant Hare Krishna feeling the presence of Krishna. On odpowiedział, powinnaś intonować Hare Kryszna, czując obecność Kryszny. If, however, you cannot do this, Ale jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić, then try to hear yourself chant sincerely. to spróbuj siebie usłyszeć intonującą szczerze. And another time, the devotees were recording Srila Prabhupada chanting. A innym razem i wielbiciele nagrywali Śrila Prabhupada, jak intonował. And Prabhupada said, what are you doing? I Śrila Prabhupada powiedział, co wy robicie? And Prabhupada, we want to hear you chant when we're chanting japa. I oni powiedzieli, Śrila Prabhupada, my chcielibyśmy słyszeć Ciebie intonującego, kiedy my intonujemy. Prabhupada replied, you should hear yourself chant. A Śrila Prabhupada odpowiedział, wy powinniście słyszeć siebie. It's a process. You see, that's why it's so difficult. To jest proces. I widzicie, dlatego to jest takie trudne. That's why kirtan is easier, because we have all kinds of distractions.
Dlatego kirtan jest łatwiejszy, bo są różnego rodzaju takie rozpraszacze. And sometimes it's just a rhythm that is carrying us, not even the mantra. I czasami to jest tak naprawdę tylko rytm, który nas niesie, a nie nawet mantra. Always remember Krishna, never forget Krishna. The biggest injunction. So remembering is different than thinking. Zawsze pamiętaj o Krysznie, Yes. nigdy nie zapominaj o Krysznie. To jest takie kluczowe stwierdzenie. Czy w takim razie pytanie? Czy thinking is Yes, it's different. Czy myślenie jest inne niż pamiętanie? Even when I say I think, it's depending on my senses. Bo kiedy ja mówię ja myślę, to jest poleganie na swoich And zmysłach. remembering is something that has already happened. Pamiętanie to jest odnosienie się do czegoś, co już się I wydarzyło. don't think what I remember. Ja nie myślę o tym, co ja pamiętam. It's a different thing. But To jest even inna rzecz. when we read the pastimes of Krishna, they are alive. They are not just stories. For that to become alive, we should be cleaned in consciousness. I nawet kiedy czytamy historię Kryszny, czy różnego rodzaju jego rozrywki, to te rozrywki, one są żywe, więc kiedy my je czytamy, nasz umysł, nasz stan wewnętrzny, my powinniśmy być czyści. And that's Chaito Darpana Marjanam. I to jest Chaito, Cleaning process. Because we are so covered right now, we think everything through our senses. to jest ten We proces need the cleaning oczyszczania. process. And that cleaning process is, that's the effort that we do in this Kali Yuga. Try to hear ourselves chant sincerely. For this we need to control the mind. To jest ten wysiłek, który musimy wykonać, to jest ten proces oczyszczania na tą Kali Jugę, to jest to zadanie, które mamy. Staramy się słuchać szczerze, żeby to zrobić. Robiąc to, oczyszczymy nasz umysł. It seems dry. Wydaje się suche, It seems boring. nudne. It seems, where's Krishna and all that? Możemy powiedzieć, gdzie jest Kryszna w tym wszystkim. But it's a process given to us, we don't know. Ale to jest ten proces, który został nam dany. The process is given to us, that's how we should do it. We just have to trust it. To jest proces, który jest nam dany, tak go otrzymaliśmy i po prostu powinniśmy mu And the zaufać. time will come when we chant Hare Krishna. We will be like Chaitanya Mahaprabhu. You're not able to finish chanting a mantra. The pastimes come so strong and intense that we don't even realize who we are, where we are. I pojawi się ten moment, kiedy będziemy tak czyści jak Pan Chaitanya, że jak nie będziemy w stanie nawet dokończyć mantry, bo pojawią się rozrywki, nie będziemy w stanie już odróżnić miejsca, gdzie jesteśmy, gdzie nie jesteśmy. Does it make sense, Prabhu? Czy to ma sens? I can only speak on the level of my realization. More than that, I cannot. Mogę tylko mówić na tym poziomie, na którym to rozumiem. means hearing and remembering is okay? Czyli słuchanie i pamiętanie jest w porządku? I mean, when we chant Hare Krishna, Kiedy intonujemy Hare Kryszna, the sadhana when sadhana, chanting Hare Krishna w czasie intonowania is trying to hear. jest Forget próbować But Krishna and his name is the same. nie zapomnieć o Krysznie, Yeah, by chanting nie zapomnieć, bo the sound vibration. dźwiękową wibracją jest Yeah, so that's Kryszna. natural remembering. Natural. Yes, it's not natural and it's okay. Naturalne słuchanie, naturalne pamiętanie. Jeżeli słuchamy, Yes, Prabhu. Okay, one last one. One last one. Yeah. 3 sekundy, tylko przetłumaczę. Kishore. Maya is very powerful, and she makes us thinking that we think about Krishna. So then we should forget. But just Chcielibyśmy też zwrócić na to uwagę, że Maja może być bardzo potężna i może nam się wydawać, że myślimy, że pamiętamy succession, o Krysznie. we didn't get Krishna in form of mind. We got Krishna in form of mantra and a form of deity. Yeah. Więc These two forms we formę, w której otrzymaliśmy Kryszny, to otrzymaliśmy Krysznę w postaci, w sukcesji uczniów otrzymaliśmy Krysznę w postaci imion i w postaci bóstw, nie w postaci umysłu. No, but remembering about But the name Krishna is Krishna. Yes. So when you remember, who are you remembering? If it is actually Krishna that you're remembering, you would not be a person who would be interested in eating and sleeping. You would not even be here. No, but remembering the murtis. Jeżeli był Yes, you do it the whole day, no problem. Even you Krysznę, dream
about it, but when chanting Hare Krishna, już by cię tutaj nie było. Więc w momencie, you should kiedy intonujesz, hear the musisz mantra. Słuchać. Hear the mantra. Mantry. Okay, Just so try to hear remember first. and let's start I with pytanie Yes, jest, okay. czy w takim razie słuchać i pamiętać i Mataji mówi najpierw słuchać. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Anjali. Thank you for translating. Dla wszystkich, czy nie uważacie, że byłoby rozsądnie, jakby się troszkę przesunęli? So,